Powtórzę to raz jeszcze. Nie radzisz sobie z nimi. Serio jesteś na wylocie? Dobre wieści się szybko rozchodzą. Zapomniałeś mi powiedzieć, że masz żonę? Zuzka. Nie Zuzka, tylko mów. Po co nam w ogóle byli ci starzyści? Czyli to był pomysł? Nieważne. Źle było jak było? Był święty spokój i powiem tak. To się musi skończyć. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć dobrze jest? Swój czas, weź garść, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluje, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Cześć. Podobno mamy dziś dywanik u dyrektora. A ty akurat nie masz się czym przejmować. Jak było na tej konferencji? Super, 4 dni wykładów non-stop, że jestem trochę zmęczona. Zostawić was na kilka dni od razu jakaś chryja. No, żebyś wiedziała. Mogą mnie wywalić. Nie no, co ty? Przestań. Powiedz mi lepiej, co u Zuzi i Krzyśka, to jest prawda? Słuchaj, mogłybyśmy zmienić temat, nie wiem, prognoza pogody, kursy walut, cokolwiek. Albo leć już, dobra? Ja cię dogonię. Wszystko w porządku? Proszę usiąść. Panowie, wózek! Proszę usiąść. Słyszy mnie pani? Proszę otworzyć oczy. Słyszy mnie pani? Ratownicy się zaraz panią zajmą, dobrze? Okej? Okej. Ja nie będę się cackał z każdym z was po kolei, bo szkoda mi czasu. Więc mówię do wszystkich. Pracujecie w szpitalu, ale jak widać, dla niektórych to jest absolutna nowość. Wykonujecie odpowiedzialny zawód. To nie jest korporacja. To nie są dupogodziny przy kawie, ani impreza, na której można się wyluzować. Witam. Co ja mam o was myśleć? Chcecie być lekarzami, tak? Wiecie, co powinienem zrobić? Wszystkich was wywalić na zbity pysk. Stażysta ma określone zadania. Ma być podporą dla starszych kolegów, a nie kulą u nogi. Myślę, że doktor Konarska się ze mną zgodzi. Ja nie ujęłabym tego lepiej. Dziękuję. Ja będę pilnował was osobiście. Macie wiedzieć wszystko o pacjentach. Jego ciśnienie krwi, listę leków, przebyte operacje, po prostu wszystko. I wszystko chcę dostać na piśmie. Może wtedy będziecie mieć mniej czasu, żeby robić ze szpitala cyrk, żeby nie powiedzieć burdel. Koniec. Dziękuję. No, dzieci. No, myślałam, że mnie wywali, serio. Ja myślałam, że to ja wylecę. A jak z Krzyśkiem? Nie wiem. Nie gadałam z nim. Spałam u kumpeli. I co chcesz zrobić? Nawet nie mam siły o tym myśleć. No, ale akurat po Krzyśku to bym się tego nie spodziewała. Wydawał się takim, wiesz, takim porządnym facetem. Chociaż w sumie porządny i mężczyzna zwykle się wyklucza, nie? Plotki skończone, teraz idziecie na kawę.
Ja właśnie lecę na SOR, panie dyrektorze. Kocham SOR. No spokojnie, po co się śpieszyć? Pacjent nie zając, nie ucieknie, prawda? Nie, ja już się zajmuję. Edytka! O Jezu, dobrze, że jesteś. Łapaj za wózek, co? Lecę. Dzięki. Halo? Pani Łucjo? Słyszy mnie pani? Miała pani krótkie omdlenie. Poleży pani jeszcze pod tlenem i zostawimy panią na obserwację. Musimy sprawdzić, skąd te omdlenia. Dada, za 8 godzin zrobisz pani morfologię. Pani doktor... Pacjentka sama przyjechała po upadku ze schodów. Ledwo kontaktowała, widziałam ją. To nie dziwne, że nikogo nie poprosiła o pomoc. Męża, sąsiadów, kogokolwiek. A ty chcesz być lekarzem czy biegłym sądowym? Daga, miej na nią oko. Jakby coś się działo, poinformujesz mnie. Niedługo wrócę. Chcą nas wykończyć tą papierologią. No, możliwe. Nie, naprawdę wymyślna tortura. Tak, trochę tak. Słuchaj, jeśli chodzi o wczoraj... Spoko, nie musimy o tym gadać. Nie, ale serio jest mi głupio. Palnęłam bez sensu, a wiesz, że mam o tobie dobre zdanie. Bardzo dziękuję. No mówię poważnie, Piotrek. Jesteś chyba jedynym uczciwym facetem na tym świecie. Ostatni dżentelmen. Dobra, to... Spadam. Cześć. No dzień dobry, jak się czujemy? Dobrze, tylko... uciekło mi. Spokojnie, to normalne po takim wypadku. Amnezja pourazowa, ale to tymczasowe. Ciebie pamiętam. Tak? Mam przystojnego faceta lekarza, czego jak czego, ale tego jestem pewna. Tylko kompletnie nie pamiętam, jak masz na imię, kochanie. Piotrek. Ładnie. Tak się cieszę, że jesteś przy mnie. Co się stało? Opiekunka się rozchorowała, a ja mam zaraz egzamin z socjologii i nie mam go z kim zostawić. Jesteśmy nacenzurowane, u dyrektorek nie zobaczy z małym, no to... Co, no mogłabym olać ten egzamin, tylko że to już jest poprawka. Więc ciężko, cholera. Nie no, dobra, spoko. Jakoś go zbunkruję. Tak? Tak. Ale na pewno? Na pewno. Leć, bo się spóźnisz. Dobra, pa. Dzięki, pa. To co, idziemy? Kiedy zacznie mi się wszystko przypominać? Neurolog ci wszystko wytłumaczy, ale z tego co wiem, to kwestia od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od przypadku. Podasz mi jakieś lusterko? Kurczę. Słuchaj, akurat tutaj nic takiego nie mamy, ale jak chcesz, to mogę polecieć coś wytrzasnąć. W ogóle teraz nie powinnaś się martwić urodą, tylko wiesz, zdrowie jest najważniejsze. Wiem, ale nie chcę cię straszyć. Jeszcze zmienisz zdanie i mnie rzucisz. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Słuchaj, lecę do sklepu. Chcesz coś? Nie wiem, sok, kosmetyki, jakąś szczotkę do włosów. Zrobię ci list. Okej. Czy to jest jakaś nowa moda?
Nie rozumiem. Nie rozumie pan. Chodzi mi o przechodzenie z pacjentami na ty. No, mógłby pan zachować przynajmniej pozory profesjonalizmu. Tak jest. No to wszystko. To kiedy będę mogła wrócić do domu? Może to omdlenie to przez to, że po prostu cukier mi spadł. Glikemię ma pani akurat dobrą. Trzeba wykluczyć inne możliwości i chcemy panią poobserwować. Ja nie chciałabym sprawiać kłopotu mężowi, bo na te inne badania to ewentualnie przecież mogę przyjść w innym terminie, prawda? To omdlenie to na pewno nic groźnego. No, tego akurat nie jesteśmy pewni. Na pewno nic mi nie jest. Powinnam być teraz w domu, nie tutaj. Mąż mnie potrzebuje. Ale myślę, że każdy kochający mąż przede wszystkim chce, żeby jego żona była zdrowa, prawda? Pani Łucjo, na zdjęciach widać ślady różnych złamań. Trenowałam za młodu sporty walki. To jest cała masa różnych kontuzji. Rozumiem. Sport czasem potrafi dać w kości. Zuza. Zuzka. Musimy pogadać. Nie mogę, nie mam zamiaru wylecieć ze stażu za pogaduszki. Już rano zaliczyłam dywanik. Bądź poważna. Jestem śmiertelnie poważna. W pracy również, wybacz. Proszę cię. Przepraszam, ale nie mam ochoty rozmawiać na tematy prywatne. Mogę? Słuchaj, młody, jest sprawa. Mama nie może podpaść panu dyrektorowi, także będziemy współpracować? Na pewno? Dobra. Ale bądź grzeczny, bo będę tutaj zaglądać. Dobrze, dzień dobry. No i jak samopoczucie, panowie? Jak tylko panią widzę, od razu mi lepiej. No widzi pan, tego nie zanotuję, ale za to zaraz pana osłucham. Dobrze? Dla pani wszystko, pani doktor. Przypomniała mi się pewna historia przezabawna. O. Wtedy dopiero się zorientowałem, że z moimi płucami jest coś nie tak. To było, Tak? to było piękne popołudnie, lato 2007. No. Byłem wtedy jeszcze naprawdę przystojny. No. Teraz zostały tylko ślady dawnej urody, no ale cóż. Teraz też mi jakoś słabo. Tak? A co się dzieje? Nie wiem, no to tętno, szaleje. No, ale nie ma co się dziwić przy takiej pani doktor. Dobrze, to ja panu może od razu powiem, że jeżeli pan szuka żony, to ja jestem tragiczną kandydatką. Nie gotuję, jestem straszną bałaganiarą. Ale ja mam już żonę. A, no to widzi pan. Tylko wie pani, jak to jest. Właśnie się okazuje, że chyba nie wiem. Przepraszam. Bruno, gdzie ty latasz? Chciałem siku, już wracam. No dobrze, wiesz jak wrócić? No to leć. Przepraszam. To jest twój syn? Tak. Fajny chłopak. Tylko trochę duży jak na 4-latka. Przepraszam, śpieszę się. Pani Łucjo, jak to się stało, że pani spadła ze schodów, co? No po prostu taka gapa ze mnie. Zawsze się potknę, przewrócę, tak już mam. A te stare urazy? Trochę ich dużo. Trenowałam intensywnie to karate. W końcu mąż mi powiedział, że powinnam zrezygnować, bo jestem za delikatna i za niezdarna. Rozumiem. A dlaczego pani tak dopytuje? To ma jakieś znaczenie dla leczenia? Wie pani,
W medycynie każdy szczegół może się liczyć. Mogłabym pytać o choroby pani mamy, kiedy była w ciąży. Organizm ludzki jest bardzo skomplikowany. A czasami bywa, że ukrywamy coś, żeby chronić bliskich. Ale co pani sugeruje? Nic. Nie, ja niczego nie ukrywam. Nie wiem, o co pani chodzi. Rozumiem. Długo pani będzie podpierała tę ścianę? Nie ma pani nic do roboty? Ja byłam u pacjentki, panie dyrektorze. A może pani coś o pacjentce mi opowiedzieć? Łucja Dukszta, lat 35, przyjęta po upadku ze schodów. TK i rentgen nie wykazały urazów głowy, ale doszło do omdlenia. Przyjęta na oddział. Czekamy na wyniki krwi i moczu. Prawdopodobnie w przeszłości pacjentka była kilka razy połamana. Połamana. Co to za kolokwializmy? Doznała kilku złamań, które prawdopodobnie nie mają wpływu na jej obecny stan. Proszę bardzo, następny spacerowicz. Ale ja tylko na chwilę wyskoczyłem. A może nam pan powiedzieć, co pan robił, zanim pan wyskoczył na chwilę? Przepraszam, ja muszę do doktor Konarskiej. Proszę. Opiekowałem się tą pacjentką po wypadku. Tą wybudzoną, z którą jest pan na ty. Tak. Ona ma teraz problemy z pamięcią. Amnezja organiczna czy... Psychogenna? No, na tomografii nic nie wyszło, więc pewnie psychogen. Tomografia, tak? Pan leczy pacjenta, czy tomograf leczy pacjenta na litość Panie boską? dyrektorze, no Przecież... Zakupy. ale to właśnie do tej pacjentki, bo jej nikt nie odwiedza. Super. Mam nadzieję, że udane. Pani doktor? Ta kobieta nie spadła ze schodów, prawda? I raczej na pewno nie trenowała karate. Takie sytuacje zwykle wymagają delikatności. No ale jeśli ona jest bita przez tego człowieka, to chyba powinniśmy coś zrobić. Daga, teoretycznie jako lekarze mamy pewne możliwości manewru, Ale? jeśli ta kobieta nie zechce sobie sama pomóc, to nikt jej nie pomoże. Ja mam inne zdanie. Przepraszam. Oczywiście. Oczywiście. O, mogę pani czymś służyć? Daj mi święty spokój. Jezu, co cię ugryzło? Nienawidzę, jak coś mnie wkurza, nic z tym nie mogę zrobić. No ty nie będziesz miała w życiu najłatwiej. Serio? Dobra, powiesz mi, o co chodzi, czy mam stąd uciekać, żeby ratować życie? Swoje. Mamy na sorze taką babkę, nie? Ja uważam, że mąż ją bije, ale ona nie chce się przyznać, tylko opowiada jakieś pierdoły o tym, że trenowała karate. To pewnie on trenował na niej. No właśnie. Ten gnojek gdzieś jest tutaj? Nie wiem, nie widziałam go. Może i lepiej, no bo co, odstrzelisz mu łeb? Daga, teraz jest wszystko w jej rękach, to są jej decyzje. Wiesz co, gadasz jak Konarska, wiesz? Ktoś musi tę kobietę popchnąć do działania, no ona sama się nie ogarnie. Tak, ale nie wszyscy mają tyle siły, co ty. Super, to chętnie się podzielę. Trzymaj. Będzie dobrze. Poczekaj, pomogę ci. O, dzięki.
A tak przy okazji, dlaczego powiedziałeś, że twój syn ma 4 lata? Tak powiedział? Widocznie coś palnęłam. Tak palnęłaś. No tak, a tobie nie zdarza się tak palnąć bez sensu? Ale dlaczego jesteś taka spięta? Nie jestem spięta. Przestań, za dobrze się znamy. O co chodzi? Nasz dyrektor się na nas zdenerwował i mamy przerąbane. Patrzy na każdy nasz krok. Dlatego jestem taka zdenerwowana. I właśnie teraz bym dostała ochrzan za niepotrzebne pogaduszki. Cześć. Cześć. Przy takiej pani doktor to ja nie mam szans na normalne ciśnienie. A pan dalej swoje. Dobrze, to zaraz zobaczymy. O, widzi pan. 110/70. No i całkiem nieźle. Czy to źle sobie czasem poflirtować? A pana żona też flirtuje? Przyznam, że o tym nie rozmawiamy. No widzi pana, jednak pana kocha. To moja siostra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, to ja może państwa zostawię. Miłego dnia. Kiedy mnie wypiszą? Na razie musimy zrobić jeszcze jedną tomografię. Pod czaszką jest niewielki krwiak i czekam, aż się wchłonie. Dlaczego ja tu w ogóle jestem? Miałaś wypadek i uraz głowy. Jesteśmy na ty, czyli się znamy, tak? Wiem, jesteś moim chłopakiem i masz na imię... Piotrek. Słuchaj, jest jedna sprawa, Poprosisz pielęgniarkę? Muszę skorzystać z basenu. Wolałabym nie przy tobie. Jasne. Pacjentka panią prosi. Moja ty, kociczko, tak się cieszę, że przyszłaś. Nie jestem tu sam. Mi przykro. No widzę, że te stosunki z tą paną tak zwaną siostrą to są co najmniej zażyłe. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Tak? A powinien pan. Gdzie jest jakaś ludzka lojalność? Taka lojalność. A gdzie miłość mojej żony? Tułam się po szpitalach od 10 lat. Nie odwiedziła mnie ani razu, ani razu. To nie znaczy, że trzeba się zdradzać. Można się rozwieść. Moja żona wychowuje dzieci, zajmuje się domem. Nigdy nie pracowała, nie poradziłaby sama sobie. A alimenty? Jakie alimenty? Jestem kierowcą tira, nie prezesem banku. Ledwie starsza do pierwszego. Wszyscy jesteście tacy sami. Pani Lucjo, obawiam się, że będzie pani musiała z nami jeszcze trochę zostać. A co się stało? CRP 356 i leukocytozy powyżej 20 000 oznaczają, że w pani organizmie toczy się poważny stan zapalny i prawdopodobnie z tego powodu nastąpiła utrata przytomności. Dlatego konieczne będzie przeprowadzenie szerszej diagnostyki. Takie miałam plany z mężem. Najpierw zdrowie, potem rozrzewka. Pani Dagmara, nasza stażystka, zbierze od pani wywiad, więc proszę koniecznie opisać wszystkie niepokojące objawy bieżące, sytuacje z przeszłości, takie jak pobyt w szpitalu, operacje. Dobrze? Tylko najpierw, pani Dagmaro, proszę zanieść to na recepcję. Dziękuję. Przepraszam, zastraszyłem cię, że wylecisz, okej? I co?
Mam ci teraz dziękować, że zmieniłeś zdanie i dzięki twojej łaskawości dalej tu jestem? Wystarczy, że nie będzie się wtrącać w sprawy moje i Zuzy. Już dość namieszałaś. Naprawdę? Czyli to ja mam żonę, o której zapomniałam wspomnieć? Mówię poważnie, daj nam spokój. Luz. Mam swoje życie, swoje sprawy. Mogłabym pani zadać kilka pytań do tego wywiadu? Dla lekarza prowadzącego. Czy w ubiegłym roku miała pani jakieś operacje? Pobyty w szpitalu? Nie. To znaczy raz, ale to nic poważnego. To znaczy? Pół roku temu poślizgnęłam się na mokrej podłodze i złamałam sobie rękę tutaj. Ale właściwie tylko tyle. Plus te kontuzje po karate z wcześniej. A, no tak, zapomniałam. Czy pani myśli, że lekarze są głupi? Przecież po tych wszystkich urazach widać, że jest pani ofiarą przemocy. Nie, ja nie rozumiem, o czym pani do mnie mówi. Doskonale pani rozumie. Może pani od nas dostać zaświadczenie, możemy wyrobić niebieską kartę. Musimy działać, nie może pani pozwolić, żeby... Ale jakim prawem pani tak mówi o Sławku? To jest mój mąż. Mamy rodzinę, dzieci. Musi pani od niego uciekać. Pani nie ma pojęcia, jaki on jest. Tylko ja go naprawdę znam. I ja wiem, że to jest w głębi duszy, to jest bardzo dobry człowiek. Czy w najbliższej rodzinie występują jakieś choroby przewlekłe? Nie. A czy bierze jakieś leki? Czy pani bierze jakieś leki na co dzień? Przepraszam. Jak się czujesz? Jesteś moim chłopakiem, tak? Nie, narzeczonym. Nie. My się w ogóle nie znamy, to znaczy ja tu jestem tylko na stażu lekarskim. Jak to? To dlaczego mówisz, że mówi mi pan na ty? To mi miesza w głowie. Przepraszam, powinienem był od razu wszystko wyjaśnić, ale jakoś... Co jakoś? Chodzi o to, że od czasu pani wypadku nikt pani nie odwiedził i po prostu czułem się zobowiązany do tego, żeby jakoś zareagować. Udając kogoś bliskiego? Nie. To nieporozumienie. Nie kłamałem z premedytacją. Tak wyszło. Zerwałam kontakty z rodziną. Mam ich gdzieś. To akurat pamiętam. Jest pani pewna, że nie chce pani nikogo zawiadomić? Nie. I tak nigdy by nie przyszedł. Nie chcę ciągnąć za język, ale wydaje mi się, że panią rozumiem. Ale skoro już byliśmy na ty, to chyba możemy przy tym zostać. Marzena. A tak z ciekawości, to który raz już się sobie przedstawiamy? Dopiero trzeci. Piotrek. Marzena. Słuchaj, ja tu jestem prawie codziennie, więc jeżeli tylko będziesz czegoś potrzebować, po prostu krzycz. Jestem do usług. Dzięki. Piotrek. Zuza. Wiem, że możesz czuć się oszukana.
A ja się nie czuję oszukana. Ja zostałam oszukana, więc mówmy o faktach, a nie o uczuciach, dobra? Nie chciałem ci mówić o żonie na samym początku, bo pomyślałabyś, że jestem jakiś lowelasem szukającym laski na boku. No tak, a ty przecież jesteś biedny i zagubiony. Tak trudno w to uwierzyć? Jestem tylko człowiekiem. To jest świetna wymówka, dobra na każdą okazję, naprawdę. Zaraz się popłaczę. Miałem zamiar ci powiedzieć, tylko żadna chwila nie wydawała się odpowiednia. Biedny. Bałem się, że jak poznasz prawdę, to cię stracę. Błagam, skończ. Suza. Nigdy nie przestanę cię kochać. Twoja żona pewnie też to słyszała. Czego ci potrzeba, słońce? Kupić ci coś? Nie, dziękuję. Ale jesteś bardzo kochana. Myślałam, że się na mnie zdenerwujesz. Ja? Za co, słoneczko? Musiałeś odwołać ten wyjazd przeze mnie. Najważniejsze, żebyś wyzdrowiała. Strasznie się martwię, wiesz? Wiem, wiem. Bardzo cię przepraszam, że sprawiłam ci kłopot. Będzie dobrze. Może zabiorę cię do Paryża, jak wyzdrowiejesz. Marzyłaś o tym. Jeżeli tylko znajdziesz czas. Oczywiście. Tylko ty i ja, bez dzieci. Romantyczny wypad jak kiedyś. O, przepraszam. Taki mąż. Naprawdę. Chyba los na loterii trafiła. Wiem, wiem. Jeden telefon i wracam. Proszę. Dziękuję. Daga? Miło cię widzieć, myszko. Może ciastko i kawa? Ja stawiam. Dzięki, muszę iść do domu. Okej, to innym razem. Przynajmniej wiem już, gdzie cię znaleźć, prawda? O czym ty mówisz? Ja o niczym, a ty? Najcudowniejsza pielęgniarka pod słońcem. Pan jest niemożliwy. Nikt by się lepiej nie zaopiekował moją żoną. Romek jest operowany, ma operowaną nerkę. Z tego co wiem i trzeba czekać. Czas wszystko pokaże nam. Tylko od pani zależy, kiedy to się skończy. Niech mnie pani zostawi w spokoju, dobrze? Julka! Romek żyje! Nie kłam. Odpuść z moją żoną. Chciałem po dobroci, ale kończy mi się cierpliwość, więc odwal się. Bo co? Bo też spadnę ze schodów? Bo wszyscy się dowiedzą, jak zarabiałeś na życie i skończy się twoja piękna karierka.